Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku omówimy sposób przystrojenia głowicy lampowej z radia Melodia 16. Jest to radio produkcji bułgarskiej, które również było sprowadzone na rynek polski. I w tym radiu mamy właśnie skalę po polsku, więc czasami mogłoby się wydawać, że to jakaś nasza produkcja, ale tak nie jest. Co nam potrzebne będzie, aby taką głowicę przystroić? Przede wszystkim musimy wykonać nowe rdzenie. I w tym celu należy zakupić rurki o średnicy 7 mm. Przycinamy je na długość 20 mm i zalecam także zakup rurki cienkościennej. A dlaczego? Zaraz się wyjaśni. Może zajrzyjmy do naszej głowicy. Głowica jest dosyć ciekawa. Widać, że tak sensownie ma to wszystko rozmieszczone. Bardzo fajny ma wariometr. Coś w stylu naszej głowicy Elvro DA, bo też mamy ślimak, który przekazuje napęd na rdzenie, które się wsuwają i wysuwają wariometru. Zaletą natomiast tej głowicy jest to, że tutaj możemy dosyć precyzyjnie te rdzenie regulować. Chociaż powiem Wam, że cały mechanizm w sumie nie jest aż tak precyzyjny jak w naszej głowicy Elvro DA, ale do tego wrócimy później. Co oprócz nowych rdzeni nam będzie jeszcze potrzebne? Słuchajcie, dosłownie 3 nowe kondensatory. Żeby tą głowicę rozebrać, to musimy odgiąć jedną i taką drugą zapadkę i to się nam wszystko tutaj ładnie wyjmie. Znaczy akurat tutaj się nie wyjmie, bo muszę coś tu odlutować. W oryginale tego nie ma, ale tutaj mam przylutowany przewód umasiający, że tak powiem, ponieważ głowica, gdy pracuje poza odbiornikiem, to tak naprawdę jej ekran nie jest podłączony do masy. Więc ja dolutowałem tutaj kawałek takiego drutu, żeby móc przylutowywać to do masy, do ekranu całej głowicy. No dobra, głowicę mamy już wyjętą. Oryginalne rdzenie mają średnicę 6 mm i też długość 20 mm. Cały skok wariometru to jest tylko 11 mm. Dlaczego mówiłem, że potrzebne nam są rdzenie cienkościenne? No zobaczcie, takie rdzenie ja mogę po prostu bezproblemowo nasunąć na te rdzenie istniejące. Tutaj wyrównujemy do tej pozycji początkowej. Blokujemy to i dosłownie kropla kleju, kropelka i mamy to już wszystko przymocowane. Od cała robota, jeżeli chodzi o rdzenie. Musimy także popracować nad cewkami. Tutaj mamy cewkę wzmacniacza WC i tutaj mamy cewkę heterodyny. W oryginale one mają po 7 zwojów,
Jeszcze może policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, po 7 zwojów. I obie cewki musimy skrócić o 1 zwój. Ta srebrzanka jest taka dosyć miękka, także tutaj nawet w podwinięciu udało mi się przesadzić przez ten otwór w karkasie i to wszystko tutaj ładnie podlutować. Natomiast w cewce heterodyny już ze względu na trymerek, który mi tutaj przeszkadzał, tak się nie bawiłem, tylko odpowiednio to uformowałem i podlutowałem. Z mechanicznych spraw w sumie to wszystko. Teraz należy oczywiście dobrać kondensatory. Może zacznijmy od obwodu wejściowego. Tutaj mamy kondensator C17 25 pikofaradów. Według moich wyliczeń i pomiarów należy wstawić tutaj kondensator 3,3 piko. Słuchajcie, nie wiem co to jest za cewka ta, ale w tej chwili w tej głowicy ona jest tutaj nieistniejąca. Tutaj mamy obwód heterodyny, główny obwód drgający i musimy wyrzucić ten kondensator. To jest kondensator C54 o wartości 8 pikofaradów. On nam tutaj w ogóle nie będzie potrzebny. Wszystko robimy tylko tym trymerkiem. Pokrywa on nam cały zakres strojenia. W obwodzie wzmacniacza WC mamy kondensator C30 12 pikofaradów. On też jest do wyrzucenia. I właściwie to mogłoby być wszystko, ale dla pewności poprawnej pracy heterodyny to ja jeszcze proponuję kondensator C42 zmniejszyć z 25 do 15 pikofaradów. Jak oglądacie moje wcześniejsze poradniki, no to wiecie, że to co ujmiemy tutaj powinniśmy dołożyć pomiędzy anodę a masę, aby zachować poprawne strojenie filtru pośredniej częstotliwości. Czyli tutaj powinniśmy dołożyć kondensator 10 pikofaradów. Jednak z pewnych względów, o których Wam jeszcze nie mówiłem w moich poradnikach, ja tutaj zastosowałem kondensator 3,3 pikofarada. Kiedyś wyjaśnię Wam, o co tak naprawdę chodzi. I słuchajcie, tak naprawdę to są wszystkie zmiany. Robimy to, zamykamy, dolutowujemy rezystory anodowe, ponieważ tych rezystorów R56 10 kg to jest i R65 27 kg nie ma. Tutaj one są jak gdyby na zewnątrz tej głowicy, a ja mam samą głowicę bez radia. U mnie w tej chwili tutaj to jest 27 kg, a tutaj mam 4,7 kg. 10 kg po prostu nie miałem. No i przy takim rezystorze pracuje to poprawnie. Pobór prądu jest typowy przez całą głowicę. Oczywiście to wszystko trzeba zestroić. Tutaj mam mniej więcej takie położenie, zobaczcie, tych rdzeni po poprawnym już zestrojeniu głowicy, czyli słusznie, że odwinęliśmy po prostu z tej strony ten jeden zwój. Raz, że to jest łatwiej wykonać, a dwa, że zakres regulacji jak gdyby nam się wycentrował, bo wcześniej był bardziej wsunięty.
A teraz mamy to nawet tak bardziej sensownie. Z tego względu, że naruszyliśmy częstotliwość pośrednią filtru wyjściowego, musimy oczywiście dostroić cały ten obwód. Rdzenie już mam podklejone na stałe. Mechanizm oczywiście wyczyściłem. Troszeczkę nasmarowałem wazeliną techniczną. No i w tej chwili tak dużo lepiej to chodzi. Może ta precyzja będzie dużo lepsza. To zobaczymy później. Tutaj zobaczcie, mam kondensatory wymienione. I tak może Wam pokażę, gdzie które się znajdują. Tutaj mamy kondensator obwodu wejściowego. To jest ten 3,3 pikofarada. Tutaj mamy dodatkowy kondensator na obwodzie pierwotnym filtru PC. Tu nawierciłem mu 2 otworki i go wstawiłem, bo w oryginale nie było na jego miejsce. Tutaj mam kondensator C42, to jest ten. Ten to do wyrzucenia, ten to do wyrzucenia. C54 był tutaj. Natomiast C20 30 chyba. Tutaj pisze C27. Trzeba zweryfikować. Ale to jest wzmacniacz, cewka wzmacniacza WC, to był tutaj. Tu mam jeszcze jedną zmianę, ponieważ jak się okazało, te kondensatory, 4 kondensatory po 8 pikofaradów, mają współczynnik zerowy, temperaturowy. No i stabilność temperaturowa tej głowicy jest taka sobie, więc na początku wylutowałem ten kondensator i wstawiłem tutaj 10 pikofaradów z ujemnym współczynnikiem temperaturowym. Nie spowodowało to wzbudzania się na PC, a wiadomo, że im bliżej tego progu, to tym głowica lepiej pracuje, większą czułość ma. Ale być może jeszcze te 2 kondensatory podmienię, czyli ten i ten, na 8,2 pikofaradów, ale też takie bordowe z ujemnym współczynnikiem temperaturowym i wtedy po prostu zobaczę, jaka jest stabilność temperaturowa tej głowicy, ale to taki dłuższy proces, więc to zrobimy troszeczkę później. No i cóż, teraz to wszystko poskładamy i podłączymy pod przyrządy. A teraz pokażę Wam, jak poprawnie wyregulować filtr wyjściowy pośredniej częstotliwości w tej głowicy. W głowicy mamy tak zwany dwuobwodowy filtr pasmowy, który wymaga specyficznego strojenia. Strojenie przeprowadzamy oczywiście przy zaekranowanej głowicy oraz z podłączonym kabelkiem na wyjściu głowicy. Ponieważ ten kabelek ma dosyć znaczną pojemność i bez niego nasze ustawienia na nic by się zdały. A żeby taki filtr poprawnie wyregulować, to musimy po prostu zniwelować wpływ części pierwotnej na część wtórną. Mam w tej chwili swoją pętelkę indukcyjną nałożoną na obwód pierwotny i aby wyeliminować wpływ obwodu wtórnego, zwieram po prostu wyjście tej części obwodu wtórnego. Jak widzicie, gdy zwarłem, widać, że obwód pierwotny mam idealnie dostrojony do częstotliwości 10,7 MHz. I to robimy tym rdzeniem.
Gdy zwarcie usunę, to oczywiście mam wzajemny wpływ drugiego obwodu na pierwszy, pierwszego na drugi i mamy charakterystykę tak zwaną dwugarbną. Żeby poprawnie zestroić część wtórną tego filtru, to tak samo musiałbym zrobić na przykład zwarcie na tej cewce i wyregulować oczywiście na 10,7 część wtórną tego obwodu. Ale mając nano VNA, ja od razu widzę, że już to jest zrobione, ponieważ mamy charakterystykę równomierną z dołkiem po środku. I zobaczcie, gdy będę to zmieniał, tak to się nam przesuwa. I tak wyregulowany filtr możemy oczywiście podłączyć do toru pośredniej częstotliwości i już tego nie ruszamy, bo każde ruszenie to tylko pogorszy sprawę. Głowica jest już po pomiarach na przyrządach. Z pomiaru dopasowania obwodu wejściowego wyszło mi, że należy skorygować kondensator na wejściu tego obwodu z 3,3 na 10 pikofaradów. A pozostałe elementy takie jak Wam przedstawiłem. Oczywiście jest to wersja minimalistyczna przestrojenia tej głowicy. Ma ona swoje plusy i minusy. Ważnym plusem jest to, że nie naruszamy tutaj mostków heterodyny. Nie potrzeba nam zbyt wielu nowych kondensatorów, a pamiętajcie, że ten kondensator musi być wysokonapięciowy, więc uważam, że pomimo tej wersji minimalistycznej efekty są bardzo dobre. Zresztą to, co oglądaliście na moim shorcie, to jest właśnie test tej głowicy przy przestrojeniu w tej wersji minimalistycznej. Wadą natomiast takiego przestrojenia jest to, że mamy zbyt szeroki zakres przestrojania, ponieważ mamy po około 1,3 MHz zapasu z każdej strony zakresu przestrojania. Jest sposób, aby to zmniejszyć i moja głowica ostatecznie ma mniejsze te zapasy, co niewątpliwie wpływa również na równomierność, współbieżność przestrojania ze wzmacniaczem W3. Jednak nie jest to przedmiotem tego konkretnego filmu, ponieważ wymaga to głębszej analizy i już takiego dosyć profesjonalnego podejścia do przestrojania. Dopowiem jeszcze tylko, że warto się zaopatrzyć również w okrągły pilnik o średnicy Fi 6, Fi 7 mm, bo być może zajdzie potrzeba doszlifowania karkasów od wewnątrz, gdyby się te rdzenie nowe przycinały. Na czas lutowania zwojów cewki heterodyny i cewki W3 do wnętrza karkasu należy także włożyć na przykład wiertło Fi 7 mm bądź jakiś inny pręt, który po prostu będzie nam odbierał ciepło w przypadku przegrzania nawiniętego drutu, co może spowodować odkształcenie karkasu. A tak, taki pręt nam po prostu zapobiegnie temu. Czas na testy końcowe naszej głowicy, ale zanim do nich przejdziemy, masz czas na zasubskrybowanie mojego kanału, postawienie łapki w górę, jeżeli film Ci się oczywiście podobał, oraz udostępnienie go w mediach społecznościowych, aby większa grupa osób mogła go obejrzeć. Zaczynamy. Jesteśmy na początku zakresu i mamy 700 kHz zapasu. Jest to taki bezpieczny zapas. Podgłaśniamy.
Możecie powiedzieć. Chcecie powiedzieć, czy drogi są śliskie, czy nawierzchnia nie jest śliska. To... Więc ja nic więcej poza tym, co publicznie. Wydaje się, że to może być nie do odrobienia, ale cóż, no zobaczymy. Функционера каля Буэнос-Айреса и праз некалькі Było nam przez długie lata regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować. To chyba tylko sen. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wraz z mężem. O, Który powie mi, że do końca swoich dni Zamko o urzeczeniu prawicy, to tak by się romantycznie zrobiło, prawda? Социальную безбарьерность среду для маломобильных групп населения установить. Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My... I to już koniec. Zobaczymy, jaki mamy zakres od góry. Również 700 MHz. 700 kHz, przepraszam. Czyli głowica jest idealnie wyregulowana. Ponadto jest bardzo spokojna, nie wnosi zbyt wielu szumów. I to byłoby wszystko. Dziękuję za uwagę.